Zapraszam Państwa na wykład pod tytułem: czy dolar amerykański będzie nadal walutą rezerwową? Czy możliwy jest powrót do systemu waluty złotej? Prelegentem będzie pani Marta Bassani-Prusik, Mennica Polska. Oddaję głos. Dzień dobry Państwu. Bardzo mi miło, że przyszliście na wykład posłuchać trochę o czymś zupełnie innym niż słuchacie prawdopodobnie na wszystkich innych wykładach. Nazywam się Marta Bassani-Prusik, tak jak mówił przed chwilą prezenter. Jestem związana z Mennicą Polską już od kilkunastu lat i w mojej pracy mam oczywiście do czynienia z metalami szlachetnymi, czyli między innymi ze złotem, tak jak tutaj mamy w temacie, ale oprócz tego część mojej pracy zajmują również waluty fiducjarne, czyli między innymi dolar. Dzisiaj chciałabym zaproponować coś innego i żebyśmy się zastanowili wspólnie, czy dolar to już jest schyłek dolara, czy jednak dolar będzie dalej walutą rozliczeniową, najważniejszą na świecie, rezerwową, etc., etc. Także zanim przejdziemy do tego tematu, to może zacznijmy od tego, skąd ten dolar się wziął i skąd taka propozycja, żeby dolar był rzeczywiście walutą rozliczeniową. W 1944 roku oczywiście Bretton Woods, tak? Natomiast dlaczego Bretton Woods, dlaczego Stany Zjednoczone i dlaczego dolar? Przenieśmy się teraz w czasie i wyobraźmy sobie, że jest ten 1944 rok, koniec II wojny światowej i teraz mamy tak, z jednej strony mamy Europę, Europa zniszczona, zniszczone miasta, zniszczone całe kraje, zniszczona gospodarka. Fatalnie ludzie też się czują, tak, bo przegrali wojnę światową. Podobnie jest w Japonii, mimo tego, że Japonia była po drugiej stronie jakby tego politycznego obozu, to tak samo źle jest w Japonii, ponieważ tam oczywiście mamy ten moment, kiedy bomby nuklearne jedyne na razie, całe szczęście, wybuchły i zniszczyły też ten kraj, zarówno gospodarkę, jak i w ogóle miasta, ulice, infrastrukturę. Chiny w tamtym momencie duży kraj, ale biedny. Mówię o nim dlatego, że później będę o nim wspominać, także dlatego te Chiny tutaj są, natomiast w tamtym czasie nie miały jakiegoś spektakularnego znaczenia na arenie międzynarodowej. I Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone, których gospodarka w tamtym czasie ma się świetnie. Jeśli chodzi o rozwój przemysłu, fantastycznie. W latach 20., w latach 30. Amerykanie odkryli gigantyczne złoża ropy naftowej na terenie swojego kraju. Także Stany Zjednoczone mają się świetnie i gospodarka to stanowi 50% PKB całego świata. Jeszcze zanim powiem o innych czynnikach, które w tamtym momencie były istotne, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, to chciałabym powiedzieć, że był wyjątek na mapie Europy. Była to Szwajcaria, która też się świetnie miała wtedy. Natomiast PKB Szwajcarii w porównaniu do tych 50 to było mniej więcej 1/10. Także nie będziemy się skupiać na Szwajcarii. Frank szwajcarski wtedy nie był promowany jako waluta rezerwowa, natomiast był dolar amerykański, ponieważ oprócz tego, że 50% PKB, fantastyczne prosperity, to jeszcze Amerykanie na tym białym koniu wjechali w Normandii i uratowali całą Europę, a może nawet cały świat od nazistów. Także jedziemy z powrotem do Bretton Woods. Oczywiście Bretton Woods to było przełomowe zdarzenie, przełomowa konferencja, ale chciałabym się skupić tylko na tych rzeczach, które są najważniejsze dla dzisiejszej prezentacji, czyli powiązanie dolara ze złotem, które w większości w tamtym czasie znajdowało się w Stanach Zjednoczonych. Jedna uncja trojańska, czyli 31,1035 grama, została powiązana na stałe z dolarem w proporcji $35 do 1 uncji. Czyli w tym momencie dolar na sztywno jest związany ze złotem, natomiast wszystkie inne waluty poprzez dolara również mają swoje odzwierciedlenie w złocie. I to jest to, co się wydarzyło wtedy na tej konferencji, co miało takie znaczenie przez kolejnych kilkadziesiąt lat.
Co Stany Zjednoczone teraz mają? Jakie wyzwania? Teraz mamy gospodarkę, znaczy nie teraz, tylko w tym 1944 roku, gospodarkę, która była nastawiona na wojnę, czyli przemysł ciężki, zbrojeniowy, wojenny. No ale wiemy, że czasy wojny się kończą i teraz trzeba coś pomyśleć, co innego zrobić. Tak? Mamy już ten as w rękawie, że nasza waluta będzie walutą, w której będzie się rozliczał cały świat. No to teraz musimy całemu światu wyprodukować wszystko to, czego oni nie mają, bo jest wszystko zniszczone, czyli samochody, jakieś tam wszystkie sprzęty, wszystko to, co jest potrzebne na odbudowanie kraju po wojnie. Ale jest kolejny problem. Jaki? Te kraje nie mają pieniędzy, są biedne. Nie mają pieniędzy, nie mogą kupić tych dóbr, które Amerykanie z taką wielką ochotą produkują. I wtedy przychodzi plan Marshall, tak? Pewnie słyszeliście o planie Marshalla. Ci starsi pamiętają pewnie byłego prezydenta Wałęsy, który się często do tego planu Marshalla odnosił. Na czym on polegał? Marshall wpadł na taki pomysł, że skoro w Stanach jest tyle dolarów, to może pożyczymy te dolary Europie Zachodniej i Japonii i wtedy Japonia pożyczymy na wieczne nieoddanie, później się okazało. I wtedy Japonia i Europa za te dolary będzie kupowała u nas te dobra, które teraz wytwarzamy. Czyli mamy do czynienia z tym pierwszym cyklem gospodarczym, który miał miejsce po II wojnie światowej na świecie. Czyli po pierwsze serce przemysłowe świata znajduje się w Stanach Zjednoczonych. Stany Zjednoczone pożyczyły pieniądze krajom Europy Zachodniej, tu jeszcze nie ma Unii Europejskiej, ale za chwilę ona się utworzy, Unii Europejskiej i Japonii, po to, żeby te dolary później wróciły do nich i napędzały ich gospodarkę. I do tego ta pierwsza rzecz, o której mówiłam w Bretton Woods, czyli złoto jest odzwierciedlone, ilość dolara jest odzwierciedlona w złocie. Czyli to nie jest waluta ściśle powiązana ze złotem, z kruszcem. I wszystko dobrze działało do lat 70., do początku lat 70. Wtedy się okazało, że ci geolodzy, co tam kilkanaście lat temu mówili, że te złoża, co tam takie były super w latach 20. i 30., są na wyczerpaniu i rzeczywiście pod koniec lat 60. okazało się, że tej ropy już prawie nie ma i są dwa wyjścia. Co robimy? Czy przenosimy całą produkcję gdzie indziej, tam gdzie ta ropa jest albo gdzie jest po prostu tańsza siła robocza, czy kupujemy za nasze dolary, wtedy się pojawiła te słynne petrodolary, tak? Czy kupujemy za dolary ropę, sprowadzamy ją do Stanów i znowu grzejemy naszą gospodarkę. Oczywiście nie wybrano jednego z tych modelów, tylko łączono obydwa, tak? Czyli stopniowo przenoszono gospodarkę, produkcję ze Stanów Zjednoczonych do Chin i kupowano też za petrodolary ropę naftową. Ale to nie był jedyny problem Stanów Zjednoczonych w tamtym czasie. Dlatego, że często tak się zdarza, że jak ktoś się bogaci, ma dużo pieniędzy, to też dużo lubi wydawać pieniędzy, prawda? Potrzeby rosną w miarę posiadania środków. I Stany Zjednoczone nie ukrywały tego, że wydają sporo. I wszystkie kraje, które się w 1944 roku umówiły ze Stanami na to, że złoto, które będzie trzymane w skarbcu w Stanach Zjednoczonych, będzie miało odzwierciedlenie w ilości dolara, które jest na rynku, zaczęły się zastanawiać, czy może tego dolara to jest trochę więcej? Bo skąd niby mają być pieniądze na loty w kosmos, na wojnę w Wietnamie, etc. Widać było, że po prostu Amerykanie w tamtym czasie stają się gigantycznymi konsumentami, że już nie konsumują tak jak 30 lat wcześniej, tylko znacznie więcej. I co się dzieje w Stanach Zjednoczonych? Nie mają ropy, czy kończy się ta ropa? Cały świat domaga się od nich złota. I wtedy mieliśmy... The strength of a nation's currency is based on the strength of that nation's economy. And the American economy is by far the strongest in the world. Accordingly, I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets,
except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. Now, what is this action, which is very technical, what does it mean for you? Let me lay to rest the bugaboo of what is called devaluation. If you want to buy a foreign car or take a trip abroad, market conditions may cause your dollar to buy slightly less. But if you are among the overwhelming majority of Americans who buy American-made products in America, your dollar will be worth just as much tomorrow as it is today. The effect of this action, in other words, will be to stabilize the dollar. Oczywiście stabilizacja dolara, powiedzmy, że była głównym celem Nixona. 1971 rok to tak zwany Nixon shock, czyli wychodzi zdenerwowany, trochę tak jak ja teraz, spocony, to jeszcze na razie nie, przemawia do Amerykanów i w zasadzie jednostronnie, bez porozumienia z innymi uczestnikami Bretton Woods, wymawia tę umowę z 1944 roku i mówi, że spokojnie, to jest po to, żeby ustabilizować dolara i to jest tymczasowe. No, nie wiadomo jak w jego nomenklaturze, co to znaczy, tak? Bo tymczasowość czasami trwa bardzo długo. Także co się dzieje? To jest ten moment, kiedy powstają waluty fiducjarne. Waluty fiducjarne, czyli takie, które nie mają odzwierciedlenia w kruszcu, ani w srebrze, ani w złocie. Czyli w tym momencie złoto idzie swoją drogą, a swoją drogą idą waluty, dolar. To jest moment, kiedy rynek finansowy bardzo dynamicznie, bardzo szybko się rozwija. Także wszędzie są plusy, wszędzie są minusy, tak? Oczywiście wszyscy prawdopodobnie wiedzą, jak działają rynki finansowe. Tutaj dla porządku tylko powiem, że to jest ten moment, kiedy te bony słynne amerykańskie, które w tym momencie też są odmieniane przez wszystkie przypadki, zaczynają, może nie zaczynają, ale zaczynają mieć coraz większe znaczenie na świecie. Czyli rząd USA, jak potrzebuje pieniędzy czy na budowę dróg, czy na szpitale, na edukację, dogaduje się z Fedem. Fed drukuje drukuje dolary i bony są sprzedawane na Wall Street, chętnie są kupowane, bo w tamtym czasie te bony były tak samo widziane, były tak samo dobre jak złoto. Ryzyko w zasadzie było, no może zerowe nie, ale praktycznie w praktyce tak były widziane, jako bardzo dobry instrument finansowy, który nie łączył się z ryzykiem. Także kupowały je inne banki centralne, między innymi Bank Centralny Chin, fundusze emerytalne, firmy czy inwestorzy indywidualni. I tutaj w tym momencie, od tego 70 mniej więcej pierwszego roku, mamy do czynienia z drugim cyklem gospodarczym, który różni się tym od tego pierwszego cyklu gospodarczego, że to serce świata produkcyjne przenosi się z Ameryki do Chin. Chiny stają się coraz bogatsze. Natomiast złoto oddziela się od dolara. Czyli mamy produkcję w Chinach, produkty jadą do krajów zachodu, pieniądze wracają do Chin, ale jak wiemy, w 1971 roku Chiny były zupełnie innym krajem niż w tym momencie. Produkcja była bardzo tania. W związku z tym wszystkie nadwyżki finansowe Chińczycy lokują na rynkach finansowych zachodnich. Większość tego strumienia szła na Wall Street, czyli do Stanów Zjednoczonych. 1944 rok do 1971 to jest ten pierwszy cykl gospodarczy, czyli złoto połączone z dolarem na sztywno. Później od 1971 do kryzysu 2008 to jest ten drugi cykl gospodarczy. Ta drukarka jest coraz większa, ale ona nie przeraża, dlatego że dolar i ilość tego dolara na rynku ma odzwierciedlenie w wielkości gospodarki. Natomiast w tym czasie oczywiście ta gospodarka i przemysł Chin bardzo dynamicznie rośnie i ten kraj bardzo dynamicznie się zmienia.
Co się dzieje w 2008 roku, to myślę, że nie muszę mówić. Kryzys finansowy, który został wywołany, który w Stanach Zjednoczonych miał swój początek, przelał się na cały świat. To jest takie słynne powiedzenie, że jak Ameryka kicha, to cały świat ma katar. No to mniej więcej tak było. Ale co się dzieje, bo tu jakby nie interesują nas szczegóły, tylko te takie główne założenia, jeśli chodzi o przepływ pieniędzy na świecie, to, że Chińczycy w tym 2008 roku już są zupełnie innymi Chińczykami niż ci, którzy byli kilkadziesiąt lat wcześniej. Chińczyk już jest zdigitalizowany, potrzebuje telefonu, potrzebuje samochodu, ma takie same potrzeby jak Europejczyk czy Amerykanin. W związku z tym Chińczycy po tym szoku w 2008 roku po pierwsze zdają sobie sprawę, że te rynki finansowe zachodnie wcale nie są takie stabilne, jakie by się wydawały. Czyli te nadwyżki finansowe już nie idą takim wesołym strumieniem na Wall Street, tylko zaczyna się dywersyfikacja. Dywersyfikacja polega nie tylko na tym, że inwestujemy na innych rynkach finansowych, ale polega też na tym, że kupują na przykład commodities, między innymi złoto. No i z drugiej strony jakby zmienia się zupełnie nastawienie gospodarki Chin. Po pierwsze, Chińczycy mają gigantyczny rynek wewnętrzny i produkują na ten rynek wewnętrzny, a nie tylko na eksport. Także zmienia się zupełnie optyka i zmienia się zupełnie sytuacja w tamtej części świata. Co się dzieje w Stanach w tym czasie? No w tym czasie jakby ta drukarka jest jeszcze większa. W tym momencie już jest 36 biliardów dolarów, jeśli chodzi o dług Stanów Zjednoczonych. Co będzie dalej? Nie wiemy. Czy będzie nadal rósł, czy jesteśmy na jakiejś krawędzi i teraz jest czas na zmianę. To właśnie jest pytanie dzisiejszego dnia. Żeby na nie odpowiedzieć, to myślę, że warto, żebyśmy się zastanowili, jaki jest pieniądz w ogóle w obiegu na świecie i jaki procent stanowi w tym wszystkim dolar. Ja bym chciała na początek powiedzieć o tym pierwszym takim podziale dla mnie ważnym, czyli twarde waluty, prawie 17% i te waluty fiducjarne 83%. W tych 17% ponad 15% to złoto, ale ja bym chciała zwrócić uwagę na ten 1,3. 1,3 bitcoina, także tu już zaczynają się czasy, kiedy wkracza do tej waluty twardej coś nowego, coś zupełnie innego, czego jeszcze kilkanaście lat temu na rynku nie było. Natomiast jeśli chodzi o waluty fiducjarne, zastanówmy się, czy któraś z tych walut, które w tym momencie, podkreślam, w tym momencie istnieją na rynku, czy mogłyby zamienić dolara w roli waluty rozliczeniowej. I tutaj może zacznę od tej waluty, którą już wymieniałam wcześniej, czyli od franka szwajcarskiego. I myślę, że często przychodzi ludziom na myśl takie stwierdzenie, może frank szwajcarski, bo przecież to jest taki safe haven, bezpieczna przystań. No tak, gospodarka jest stabilna, od wielu lat jakby można jej zaufać, natomiast problem jest taki, że Szwajcaria to jest kraj, który ma niecałe 9 milionów mieszkańców. Jakbyśmy musieli wydrukować tyle waluty, żeby każdy bank centralny miał jej wystarczająco dużo, prawdopodobnie stałoby się to jakąś katastrofą ekonomiczną dla samej Szwajcarii. W związku z tym to raczej nie jest dobry wybór. Takiego problemu nie mielibyśmy, gdyby juan został walutą rozliczeniową, dlatego że Chiny no to jest oczywiście gigantyczna gospodarka, gigantyczna ilość ludzi, natomiast jest inny problem z juanem. Juan nie jest chętnie wybierany na walutę rezerwową, tylko 2 do 2,3%. Juan stanowi 2 albo 2,3% waluty rezerwowej w bankach centralnych. Juana kupujemy po to, żeby pójść, bo teraz Chińczycy chcą się w juanie rozliczać najczęściej, także kupujemy juana po to, żeby pojechać do Chin, kupić towar, a później jak ewentualnie sprzedajemy tam towary, to szybko tego juana wymieniamy. Wymieniamy albo na inne waluty, albo na commodities.
Mniej więcej, troszkę więcej, bo 4% rezerw stanowi funt sterling, który już lata świetności ma za sobą. Przed dolarem to właśnie funt w zasadzie był walutą rezerwową świata ze względu na Wielką Brytanię i rolę na świecie, czyli gigantyczne kolonie, praktycznie rozsiane w każdej części globu ziemskiego, natomiast w tym momencie to jest tylko 4%. Podobnie jest z jenem. Też niewiele, troszkę więcej niż funta, ale też niewiele jest tego jena w bankach centralnych. Z jenem jest z kolei inny problem, bo też mamy świetnie prosperującą gospodarkę, ale nastawioną też na eksport. W związku z tym wartość jena bank centralny Japonii stara się cały czas obniżać, proponując inwestorom ultraniskie stopy procentowe, które po prostu nie zachęcają do przetrzymywania pieniędzy w jenach. No i teraz mój jeden z typów takich osobistych, euro. Ja myślę, że w tym momencie euro nie ma szans na to, żeby zostać walutą rezerwową, ale gdybyśmy popracowali, znaczy może nie my, ale bank centralny, nad pewnymi przeszkodami, które można przeskoczyć, to myślę, że to w jakiejś perspektywie, jeśli bylibyśmy konsekwentni, to może być możliwe. W tym momencie euro stanowi około 20% rezerw finansowych świata, ale problem polega na decyzyjności, co świetnie czasy COVID-u pokazały. Europejski Bank Centralny, żeby podjąć jakąś decyzję, potrzebuje zgód wielu państw, dlatego że Europa, wspólnota europejska to jest oczywiście zbiór różnych państw, a nie jedno państwo. Czyli gdyby Unia Europejska była w stanie przyspieszyć tę decyzyjność, podpisać dodatkowe traktaty czy ustawy, które by to przyspieszyły, to myślę, że wtedy byłoby łatwiej Europejskiemu Banku Centralnemu szybciej i łatwiej podejmować decyzje, które czasami są niezbędne. Natomiast drugi problem z euro jest taki, że brak nam systemów rozliczeniowych w Europie, które byłyby tu i teraz gotowe do tego, żeby euro stało się walutą rozliczeniową. I tutaj najprostszy przykład. Zobaczmy, co mamy w portfelach czy w telefonach, jakie karty zainstalowane. Albo Visa, albo Mastercard, może jeszcze niektórzy mają American Express, co już jakby samo z siebie sugeruje, że nie jest europejskim systemem. Oczywiście Visa i Mastercard to też nie jest europejski system, tylko obydwa te systemy opierają się o dolara, czyli tutaj musielibyśmy się jakoś rozdzielić z dolarem. Ale Rosja daje nam już tutaj też taki przykład, że jest to możliwe, żeby stworzyć w miarę szybko inny system. Mam tutaj na myśli system MIR, który po 22 roku, po ataku na Ukrainę powstał w Rosji i w tym momencie wykorzystywany jest nie tylko w Rosji, ale również w innych krajach BRICS. Drugim moim typem to jest waluta krajów BRICS, ale tej waluty nie ma. W związku z tym nie ma na razie czego tutaj analizować. Natomiast jeśli czegoś nie ma, coś dopiero powstaje, to może już powstać w taki sposób, żeby nie było żadnych przeszkód i żeby mogło to coś stać się szybko walutą rezerwową. Także myślę, że teoretycznie może nawet praktycznie ze strony tej teoretycznej nowej waluty krajów BRICS również może być ta waluta konkurencją dla dolara. A co ze złotem? Bo złoto też tutaj mamy na tym kole fortuny. Ja bym chciała zmienić w ogóle postrzeganie złota. I zastanówmy się, co by było, gdybyśmy do wyrażania wartości złota odrzucili to, co robimy zwykle, czyli nie dolary, nie euro, nie jeny, nie cokolwiek innego, tylko wrócili sprzed 1000 lat i używali wagi. Każdy się zastanawia, co ona gada. Ale troszkę tak jest, słuchajcie, dlatego że my się zastanawiamy, ile to złoto jest warte, że ono już jest drogie, że już jest za drogie, na pewno spadnie jego wartość. Ale czy to spadnie wartość dolara?
Przepraszam, czy to spadnie wartość złota, czy wzrośnie wartość dolara? Bo jak tak sobie zadamy pytanie, to wtedy zupełnie inaczej postrzegamy wartość złota. Wartość złota w czasie dla mnie z pewnymi odchyleniami w zasadzie jest niezmienna. Jakby ktoś miał wątpliwości, bo tutaj widzę młodzi ludzie w pierwszym rzędzie, to jest willa z lat 70. w Kalifornii i ona była mniej więcej tyle warta, czyli taką 400-uncjową sztabkę złota. To jest mniej więcej 12 milionów teraz, tak? 12,5 kilo. 5 milionów, przepraszam. 12 kilo, 5 milionów złotych. To jest taka, no powiedzmy, no może nie willa jakaś super ekstra, tak? Czyli taki dom wygodny też w Kalifornii i on tyle samo kosztuje. Także jakbyśmy w ten sposób pomyśleli, to już zupełnie nam się zmienia perspektywa. Teraz nie wiem, kto słyszał o Fordzie, takim starym, takim lata, nie wiem, 1900, pomóżcie mi panowie, bo nie wiem kiedy Ford, 1902? Słucham? Ford T, dokładnie. Ile kosztował Ford T w uncjach? Ile? 20, trochę więcej. 20 uncji, to ile to dzisiaj? Jeszcze raz? O, brawo. Czyli jakbyśmy przeliczali złoto nie na dolary, nie na jeny, nie na, nie wiem co, walutę BRICS-a, to wtedy byśmy zrozumieli, że mniej więcej cały czas przez te 100 lat, czy tam 30 lat, to złoto jest warte tyle samo. To po co je kupować? Nie daje dywidendy, nie daje odsetek. Po co je kupować? Po to, żeby mieć spokój, bo fajne są rynki finansowe i 95% swojego portfela, jak lokujemy mądrze na rynkach finansowych, to jest fajne. Natomiast fajnie też jest dobrze spać, jak jest jakiś krach finansowy. I wtedy prawdopodobnie te 5% portfela, te 5% portfela, które na dzień zero stanowi złoto, w przypadku jakiegoś gigantycznego krachu będzie pewnie więcej warte niż te 95% reszty. Mało prawdopodobne, ale może się wydarzyć. I dlatego banki centralne mają złoto. Dlatego my też powinniśmy pod tym względem, patrząc, mieć w portfelu złoto. Ale czy złoto może zastąpić dolara? No myślę, że nie. Z prostej przyczyny. Stolik zasłania pewnie, nie? Tyle mamy złota. A bo za niska cena. No też prawda, ale wtedy jak cenę zmienimy, no to będziemy musieli tutaj też trochę pozmieniać. Trochę za mało tego złota mamy. Ale to ja nie mówię, czy to źle, czy dobrze, dlatego że w tym momencie mamy tak fantastycznie rozwinięte rynki finansowe. Mamy postępującą cyfryzację. Tyle ciekawych rzeczy się dzieje, że może wracać 5 czy 6 tysięcy lat wstecz, no bo od takiego czasu nam złoto towarzyszy, to chyba nie warto. Warto się rozwijać, warto patrzeć do przodu, warto myśleć o innych możliwościach, które daje nam AI, które dają nam fantastycznie rozwijające się rynki finansowe. Natomiast warto zawsze pamiętać, że dobrze jest mieć dobry sen i część tego złota mieć w portfelu, bo cokolwiek by się nie wydarzyło, dolar nam nie zagwarantuje tego dobrego snu i żadna inna waluta też nie. Natomiast złoto było tylu tysięcy lat, że możemy chyba złotu zaufać i liczyć jego wartość nie w dolarami, tylko po prostu zwykłą wagą. Uncja to uncja i uncja ma przez wiele, wiele lat taką samą siłę nabywczą. Podobną może. Czy jakieś pytania? Trudne. Proszę bardzo. A to już tutaj zadam pytanie. Chciałem zapytać, jaki wpływ i co się stanie z długiem, który pokazywałaś tutaj 300 tysięcy bilionów dolarów, tak? 36 miliardów, tak. Tak. I jaki to będzie miało wpływ na przyszłość? Ja myślę, że to wszystko zależy od tego, co
politycy w Stanach Zjednoczonych zdecydują, żeby zrobić z tym długiem. Część jakby obserwatorów rynku amerykańskiego zastanawiała się, co robi Trump, wprowadzając taki chaos miesiąc czy 2 miesiące temu. A być może właśnie jemu zależało na tym, żeby jak najmniejszym kosztem obsługiwać ten dług. Bo sama obsługa tego długu to już jest $1 biliard rocznie. Natomiast jak wartość dolara się zmniejsza, to i obsługa tego długu się zmniejsza. Także ciężko mi powiedzieć. Na pewno Amerykanie będą grali na to, żeby jak najtaniej obsługiwać ten dług. Czy będą dalej drukować? Nic nie wskazuje na to, żeby to się zmieniało. I im więcej będą drukować tych pieniędzy, tym droższe będzie złoto. Przynajmniej w naszym dzisiejszym rozumieniu wyceny złota. A ile będzie warte złoto według Pani za 5 lat? Za 5 lat. Ile będzie według mnie warte? Dobrze, ale w czym? W willi w Stanach Zjednoczonych? Tyle samo. W dolarach. Dobrze. A jak pan myśli, dolar będzie droższy czy tańszy? Po ile będzie dolar? Tańszy. To złoto będzie droższe. O ile? O tyle, ile tańszy będzie dolar. Myślę, że to będzie w korelacji raczej w miarę, może nie stałej, ale takiej... Dolar w stosunku pewnie do koszyka walut, tak? Rozumiem. Inni też drukują, no właśnie. Myślę, że jak dolar będzie tracił, no oczywiście wszystko zależy, jaka jest korelacja danej waluty i jak duże zaangażowanie jest jakby dolara, gdzie ten dolar jest aktualnie i gdzie go jest najwięcej. Teraz na przykład wiemy, zawsze były Chiny, teraz jest Japonia największym posiadaczem dolara u siebie. I wtedy w zależności od tego ta dynamika pomiędzy dwoma walutami różnie się układa. Generalnie tak jest od wielu lat. W mojej ocenie, jak patrzymy na przedział czasu więcej niż 100 lat, no to waluty fiducjarne są jakby eksperymentem. Czy ten eksperyment się udał, czy nie, to zobaczymy, myślę, że za naszego życia, dlatego że w tym momencie nam się w głowie nie mieści to, że dolar mógłby przestać być walutą podstawową, walutą rozliczeniową, natomiast tak naprawdę ten dolar jest bardzo krótko tą walutą podstawową i rozliczeniową. Także w którym kierunku pójdzie polityka, tego niestety nie jestem w stanie przewidzieć. Natomiast jestem przekonana, że jeśli waluty fiducjarne będą traciły na wartości, złoto w stosunku do tych walut będzie zyskiwało. Natomiast jak będziemy przeliczać to na dobra konsumenckie, to prawdopodobnie będzie w miarę stała ta wartość złota. Czy w takim razie przyszłość w kryptowalutach? Może, nie wiem. Nie jestem takim... Inwestuję sama w kryptowaluty, natomiast wiem, że są różne głosy. Niektórzy mówią, że to nie jest niczym poparte, nie ma banku, nie ma... No, ale jak wiemy, banki centralne to też jest stosunkowo nowy wynalazek, także być może, tak. Jeśli mogę takie pytanie. Ja jeszcze, przepraszam, bo chciałabym... Ja nie zamykam się na żadną inną inwestycję. Moim jakby celem jest przekazanie to, że warto jest jakby szaleć na rynkach wszystkich, ale mieć w portfelu coś pewnego, jakąś kotwicę. Nie za dużą, ale jednak jakąś. I dla mnie taką kotwicą jest złoto, dlatego że złoto już jest tyle tysięcy lat warte i jakby daje nam stabilność, że wierzę w złoto, ale nigdy nikomu nie poradziłabym, żeby miał więcej niż 10% w swoim portfelu złota. Oczywiście ta wartość się też zmienia, znaczy procent złota w portfelu może się zmieniać w zależności od tego, jaka jest cena złota, bo wszystko w tym portfelu najczęściej odnosimy do dolara w tym momencie albo do jakiejś innej waluty, w której na przykład zarabiamy. Natomiast też nie uważam, że powinniśmy wszystko postawić na jedną kartę. Na pewno mamy bardzo wiele możliwości zarobku, natomiast warto też pomyśleć o jakiejś stabilizacji. Gdyby była Pani uprzejma może rozwiać taką moją wątpliwość czy dylemat, bo jak wiadomo Stany Zjednoczone mają ten wielki dług i znaczną część tego długu muszą zrolować w tym roku. Czyli muszą jakby utrzymywać zainteresowanie inwestorów zagranicznych w dużej części nabyciem tych papierów dłużnych. Czyli oni wydają się być zainteresowani tym, żeby dolar był silny. A jednocześnie Trump
jakby dąży i mówi, że jego zdaniem dolar jest za silny i chciałby go zdewaluować, co wydaje się być zniechęcające dla tych potencjalnych nabywców tego długu. Ja nie rozumiem jakby tej koncepcji. Co tu się jakby... Jak Nie to się siedzę w głowie spina? Trumpa, także ciężko mi powiedzieć, co on ma na myśli. Natomiast podejrzewam, że to nie jest tak, że siada i tak sobie decyzję podejmuje w minutę, że jest to jednak w jakiś sposób przemyślane. Ja nie oceniam, czy źle, czy dobrze. Natomiast wydaje mi się, że może być to prawdopodobne, że przez to, że dolar stara się grać na zniżkę dolara, po to, żeby ten dług był tańszy w obsłudze, po prostu. Natomiast ciężko mi naprawdę powiedzieć, jak dalej potoczy się ta polityka. Może zobaczymy jakiś przełom w lipcu, tak? No bo wtedy chyba te 90 dni się kończy, karencja tych taryf. Nie wiem, czy będziemy znowu mieć kolejki po złoto, czy nie, bo to często też tak jest, że jak jest jakiś niepokój na rynku, to znowu wszyscy po złoto sięgają. Wtedy to chyba nie jest za dobry moment wtedy. Natomiast to są jakby dwie drogi i ciężko nam jest zrozumieć, bo też nie znamy wszystkich kart. W mojej ocenie on gra raczej na tańszą obsługę długu i na niższy dolar na tę chwilę. A z racji, że reprezentuję Stowarzyszenie Nieruchomościowe Mieszkanicznik, chciałem zapytać, jak z inwestycjami w nieruchomości? W stosunku do dolara? W stosunku do możliwości dywersyfikacji portfela i dolara, tak? Czy ja myślę, że trzymanie w tym momencie dolara w portfelu, ja bym nie trzymała. No. Wolałabym na pewno kupić nieruchomość, też zależy jaką i gdzie oczywiście, czy jakaś inna inwestycja. Myślę, że w tym, no, ale jak ktoś ma dużo tego dolara, to pytanie, czy teraz sprzedawać, czy za jakiś czas. Może już jest trochę za późno. To zawsze analiza wsteczna jest zawsze skuteczna oczywiście. Ja osobiście wycofałam swoje pieniądze z giełdy amerykańskiej na początku stycznia, z czego jestem zadowolona. Przeniosłam się na rynek niemiecki, akurat i francuski częściowo, jeśli chodzi o firmy, które produkują broń, także Rheinmetall, Thales i to był akurat w tym momencie strzał 10. Natomiast czy teraz bym to zrobiła? Nie wiem. Może trochę już jest za późno. Także moim zdaniem trzymanie w ogóle pieniądza w dolarach nie jest dobre, także w tym momencie czy nieruchomość, czy każda inna perspektywa, która jest lepsza od dolara po prostu. Zobaczymy, chyba można tak. Tu jeszcze chciałam jedno pytanie, tak? Tak, są takie skrajne prognozy dla złota, że może na przestrzeni 5 czy 10 lat wzrosnąć nawet 10-krotnie. Czy pani coś może skomentować w jakiś sposób? Odnieść się do... Od razu powiem, że nie wiem. Szklanej kuli nie mam, nie wiem, ale ja raczej bardzo ostrożnie bym takich prognoz podchodziła. Ja już pamiętam rok 2000... który to był 11 chyba, 11-12, jak tak szybko rosło, tam już było, nie wiem, tam 1300, 400 i każdy już mówi, że na koniec roku to będzie 5000. Nie było, spadło i później była taka flauta przez parę lat, może 5000 teraz zobaczymy. Myślę, że bardziej bym się skupiła na razie na 4, a dopiero później pomyślała o 10. Takie prognozy skrajne, myślę, że to raczej trzeba odrzucić. Chyba że będzie jakaś katastrofa, no to wtedy nikomu tego nie życzę. Jeszcze chciałem zapytać, mianowicie 40% pieniądza światowego pobiegu jest mianowicie w juanach i... Dobra, no chyba trochę lepiej. I mamy te 40%, no zakładam po prostu grupę BRICS. I załóżmy, że ta grupa BRICS, że tak to kontroluje światowy obieg i w ogóle światową gospodarkę poniekąd. No bo jesteśmy od nich uzależnieni, bo oni produkują wszystko i w sumie importujemy od nich. I tutaj chciałem zapytać, co gdyby na przykład kraje grupy BRICS mające około 40%, tak zakładam, światowej gotówki czy po prostu obrotu
zdecydował, że hej, robimy Bretton Woods i chcemy się oprzeć na przykład na, nie mówię, że konkretnie na złocie, ale na przykład na jakimś surowcu. Tak. I jak bardzo by to na przykład wywróciło, biorąc pod uwagę Ja myślę, że sytuację taki dolara? scenariusz, bardzo dziękuję za to pytanie, fajne. Ja myślę, że taki scenariusz mógłby być możliwy. Może powrót do waluty złotej nie, ale co jakbyśmy właśnie taką hybrydę połączyli na 5 albo 10 lat ze złotem? Myślę, że to po prostu wywróciłoby świat finansowy, może do góry nogami, ale nie w jakiś taki... Znaczy na pewno byłaby to wielka rewolucja za naszego życia i wtedy mielibyśmy podobnie jak wtedy, tak? Czyli już Stany Zjednoczone i ten dolar traci na wartości. Kraje BRICS, to de facto się dzieje, tylko my o tym tak nie mówimy. Kraje BRICS rosną w siłę, tylko nie mają na razie tej waluty, ale może ją właśnie oprą na parę lat o złoto i wtedy zmieni się po prostu system i będziemy w kolejnym cyklu gospodarczym. Jakim? Prawdopodobnie, tak jak pan mówi, że będzie ta gospodarka opierała się właśnie na krajach BRICS. Arabia Saudyjska już jest zresztą tak w krajach BRICS. Także jest to wielce prawdopodobne, tak. Jak pani ocenia dążenia Narodowego Banku Polskiego do trzymania 20% naszych rezerw właśnie w złocie? I te ostatnie zakupy chyba już może nawet dotarliśmy do tych 20%? 22 już. Aha, no właśnie. Zależy na dzień, bo zależy ile złoto kosztuje. I powiązane z tym pytanie, nie wszystkie rezerwy tego złota znajdują się w Polsce. No właśnie, jak pani to ocenia? Co teraz powiem, to wszystko będzie źle zawsze. Także może jakoś wymijająco postaram się powiedzieć. To, że mamy złoto, ja osobiście czuję się bezpiecznie, że mamy złoto jako rezerwę. Czy ono było kupione w dobrym momencie, to już jest inne pytanie, tak? Natomiast myślę, że Narodowy Bank Centralny nie ma, tak jak firma, rachunku zysków i strat i nie wiem, do wykonania jakiegoś określonego budżetu wysokości obrotów. Także myślę, że inaczej zupełnie postrzegają ten problem jakby zakupu i momentu zakupu złota niż poszczególny Kowalski czy poszczególne firmy, bo jakby bank centralny patrzy zupełnie z innej perspektywy. Ja nie wiem z jakiej, bo w banku nie pracuję, także oceniam, ja się osobiście czuję bezpiecznie, że złoto mamy, że 20% świetnie. Drugie pytanie to było, czy to, że ono jest gdzie indziej, czy to dobrze, czy źle. Ciężko powiedzieć. Przed II wojną światową w 1939 roku mieliśmy w Polsce, część mieliśmy w Warszawie, część, nie pamiętam, w Kownie, czy gdzieś tam próbowaliśmy wywieźć z kraju wtedy te rezerwy. Poszło nam słabo, bo wywieźliśmy, ale później nie otrzymali, nie wróciły wszystkie, tak? No bo były różne inne jakieś zawirowania polityczne. Także myślę, że tu też nie ma jakby dobrej odpowiedzi, czy to dobrze, że jest w Londynie, czy to lepiej by było, jakby było w Warszawie. Część jest w Warszawie, część jest w Londynie. Dywersyfikacja. Pewnie historia oceni, czy to jest dobrze, czy źle. Nie wiem. Ciężko mi powiedzieć. Historia jakby nauczyła nas wcześniej, że przechowywanie całego złota w jednym miejscu nie było szczęśliwe i mimo tego, że tam, nie wiem, pamiętam Jadwiga Konopacka z mężem wręcz sama to złoto przewoziła gdzieś tam przez granicę, przez Morze Śródziemne, później gdzieś tam w Afryce, wylądowało w Stanach Zjednoczonych, później ze względu na zmianę ustroju politycznego nie wróciło ono w całości do Polski. Czyli to nie było dobre. Natomiast teraz jest w Londynie. Czy to będzie lepszy scenariusz? Historia pokaże. A ja mam takie pytanie odnośnie tego, kiedy według pani warto wychodzić ze złota? Kiedy warto W sprzedawać? najlepszym momencie. Nie no, oczywiście najlepszy moment jest wtedy, jest uzależniony dla każdej osoby jest inny najlepszy moment. Dlatego, że jak wychodzimy ze złota teraz, to jest może dobry moment, dlatego że złoto jest drogie, bardzo drogie. Tylko że co pan zrobi z tymi pieniędzmi, co pan ma za złoto? Jeśli pan kupi buty, nie wiem, 1000 butów i założy sklep z butami, to może to jest
dobry i dobrze zarobi na tym interesie, to może to jest dobry moment. No, jak ma pan jakąś potrzebę nagłą, musi kupić samochód, dom, motor, nie wiem, coś, co jest potrzebne albo inwestycyjne, jakaś fajna inwestycja stoi na progu, to jest dobry moment. Natomiast sprzedać złoto, żeby trzymać dolary teraz, to nie wiem, czy to chyba ja bym tak nie zrobiła. Także wszystko zależy od indywidualnych możliwości, indywidualnych preferencji i od miejsca, w którym się znajdujemy. Dla jednej osoby będzie to dobra decyzja, żeby teraz sprzedać złoto, dla drugiej osoby nie będzie to dobrą decyzją. Wymijająco znowu, tak? Nie jest zadowolony pan z tej odpowiedzi. Bo ja wiem, że to bardzo zależy i tutaj ciężko jest to powiedzieć, no bo zależy o czym mówimy, w sensie no, jak sprzedamy złoto, to w co zainwestować dalej. Dokładnie tak. To jest bardzo zależne, ale no po prostu się tak zastanawiałem, bo no, ono przez ostatnie kilka lat urosło bardzo. W dolarze, tak. Mhm. O 100%, więc no właśnie. I pytanie, czy czasem właśnie nie warto zainwestować wtedy, załóżmy, w bezpieczny rynek. Zdywersyfikować to oczywiście, nie mówię, że w konkretną walutę jakąś, czy... Mhm. Tak jak mówiłam wcześniej, że warto mieć jakby tę alternatywę przemyślaną. Jak jest ciekawa alternatywa, to może być dobry moment rzeczywiście do spieniężenia złota. Jeśli tej alternatywy nie ma, to raczej w tym momencie bym trzymała. Jeśli statystycznie mogę się o jakąś statystykę oprzeć ze względu na moją pracę, to nie mamy jakiegoś wzmożonego w tym momencie ruchu, jeśli chodzi o sprzedaż złota. Utrzymuje się procentowo na takim samym poziomie w stosunku do sprzedaży. Trwałoby parę miesięcy jak na razie. Tu jest moje pytanie. Czy Pani myśli, że to jest trwały trend względem niestabilności? Myślę, że trwałych trendów to raczej nie ma. Nie, to trwały to raczej nie. Już zakończone, trwały zaburzenie. To jest ściśle powiązane z polityką, także dla mnie kluczowe pytanie jest takie, co się wydarzy w lipcu. I wtedy, jeśli będziemy mieć kontynuację tego, co się działo kilka tygodni temu z Trumpem, po tym słynnym 2 kwietnia, to pewnie ten trend będzie kontynuowany. Natomiast jeśli będzie jakaś stabilizacja, jakiś układ, będzie coś jaśniejszego, to wtedy raczej odejdziemy od tego, żeby w jakiś desperacki sposób pozbywać się dolara. Moim zdaniem. Chyba musimy kończyć. Tutaj już wszyscy mi pokazują, że mam wyjść. Także obiad stygnie. Bardzo dziękuję Państwu i do widzenia.